Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, zjednoczeni w boskiej miłości, jesteście znakiem wierności i oddania woli Bożej. Dzieci, dlatego, jako oczywisty znak miłości w jedności jednego ducha, wzywam was do modlitwy za Kościół. Każdy z was jest fundamentalną częścią mistycznego ciała, a jako jego członkowie, powinniście starać się z zapałem wejść w głęboką znajomość świętych pism, przykazań, o znaku i darze, które zawiera każdy sakrament, o wszystkim, co dotyczy religii apostolskiej, rzymskokatolickiej. Nie możecie nazywać się miłośnikami mojego Syna, jeśli nie znacie go dogłębnie, ani nie możecie mieć niezbędnej broni, by bronić się, jeśli to konieczne, przed złymi interpretacjami, jakie niektórzy podają na temat nauki, którą mój Syn pozostawił dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Dzieci, każdy z was powinien chodzić świadomy ciągłych błogosławieństw, które otrzymujecie z domu Ojca, świadomi Bożego miłosierdzia, które nieustannie, bez ustanku, zdąża z nieba na ziemię, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić wielkiego błogosławieństwa, jakim jest posiadanie w zasięgu ręki wszelkiej pomocy, jakiej potrzebujecie, by w duchowym zdrowiu pokonywać próby i ataki każdego dnia. Umiłowani, gdy ciało zachoruje, natychmiast szukacie lekarza, aby was wyleczył. Dziś pytam was, kiedy grzeszycie, czy szukacie sakramentu spowiedzi? O dzieci, chodzenie z dnia na dzień, gromadzenie grzechów, staje się nawykiem, a to prowadzi was tylko do dobrowolnego oddalenia się od Boga i do brzydoty duszy. Wzywam was dzisiaj do obmycia i natychmiastowego oczyszczenia waszej duszy, przystępując do sakramentu spowiedzi i dokładnie wypełniając pokutę, ponieważ w tej chwili sumienie niektórych moich dzieci zatwardziło się do tego stopnia, że w stanie grzechu śmiertelnego i świadomi tego, podchodzą do przyjęcia ciała i krwi mojego boskiego Syna. Wzywam was do zadośćuczynienia za ten bardzo wielki ból, jakiemu poddane jest serce mojego Syna, gdy jest przyjmowane w takich warunkach. Zadośćuczyńcie za wszystkie przewinienia, które otrzymał mój Syn, to jest powód mojego wezwania, abyście byli świadomi daru tak nieskończonego, który macie w sakramencie Eucharystii, bądźcie świadomi rzeczywistej i prawdziwej obecności mojego Syna w Eucharystii. Dziś wzywam was, abyście się oderwali od tego, co ziemskie, chwilowe i zbyteczne, abyście się przywiązali do nieskończonej prawdy, do prawdziwego szczęścia. Zapraszam was, abyście się zaparli samych siebie, ze wszystkich sił, wspomagani siłą boskiego światła, które posiadacie w swoim wnętrzu. Mój Syn pragnie was upiększyć. Umiłowani moi, dobrze wiecie, że człowiek sam wywołuje szybkość wypełniania się wielkich katastrof, kar, które człowiek sam sobie zgotował. Prześladowanie moich dzieci jest bliskie, przemoc szybko narasta wobec człowieka tak zatwardziałego w pragnieniu upodobnienia się do swego Stwórcy i oddanego przyjemnościom w całej ich wielkości. To jest powód mojego naglącego wezwania, abyście zbliżyli się do mojego Syna, obecnego w Eucharystii, ale z odpowiednim przygotowaniem, abyście go bardziej nie obrażali. W nim, tylko w nim znajdziecie siły, by być wiernymi. Spieszcie się do prawdziwego pokarmu, nie zapominajcie, że skarb pozostaje w kruchych naczyniach, wyjdźcie z oszustwa, które jest tak powszechne w tych czasach i które jest głośno głoszone, potwierdzając, że mój Syn już cierpiał za wszystkich i że człowiek jest na ziemi, aby być szczęśliwym, nawet gdy jest zanurzony w grzechu. Przezwyciężajcie ciało, jesteście dziećmi Króla,
przezwyciężajcie je pokutą i postem, zło zwyciężajcie prawdą, ponieważ zło pochodzi od złego, poprzez oszustwo. Właściciel kłamstwa jest wściekły na człowieka, wymazując z jego serca dar pokory, a muszę wam powiedzieć, że pokorny posiada dodatkowo wszystkie dary, a pokora w człowieku jest niezatartą pieczęcią, która jak wosk jest zaimpregnowana na jego istocie. Umiłowani mego serca, Matka wzywa was, abyście utrzymali tę jedność z domem Ojca, aby boskie łaski spływały na was, a w ten sposób będziecie tymi, którzy zaznaczą różnicę na ziemi. Małe dzieci, światło nie powinno być ukryte i tak samo każdy z was musi być tym boskim obrazem, który daje siebie braciom i siostrom w nieustannym akcie miłości. Bądźcie nadal solą, która przyprawia i jest światłem pośród ciemności. Pilne jest, aby wszystkie moje dzieci były zjednoczone w modlitwie, jest to pilne, ludzkość jest zagrożona teraz bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie. Wzywam was do zjednoczenia waszych serc w modlitwie różańcowej codziennie o godzinie 6 po południu, w każdym kraju o 6 po południu. Tej modlitwy nie można pominąć, powinna być nieustanna, zobaczycie, moi umiłowani, co uda wam się zminimalizować dzięki temu łańcuchowi modlitwy. Uważajcie, nic nie powstaje bez ostrzeżenia mojego Syna, a to jest ostrzeżenie przez Bożą miłość. Kocham was, moi mali i wielcy bohaterowie tego czasu, kocham was, jesteście moim skarbem, jesteście moimi wiernymi dziećmi, z których niebo jest zadowolone. Kochane dzieci mojego niepokalanego serca, wstawiam się przed tronem Trójcy Przenajświętszej za wszystkie moje dzieci, te, które przyjęłam pod krzyżem zbawienia. Przychodzę, aby wezwać was raz jeszcze, abyście zjednoczeni z tą Matką utworzyli ścianę modlitwy, największą wszechczasów i prosili serca, aby zmiękły umysły, aby oświeciła się ludzka wola, by odpowiedzieć na wezwania mojego Syna. Misja jest jedna, miłować Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. To boskie przykazanie jest miłosierne, nie tylko dla bliźniego, ale dla każdego z was, moi umiłowani. Jest sprawą naglącą, aby człowiek był świadomy pierwszego przykazania, dziś bardziej niż kiedyś, ponieważ ludzkość oddala się od miłości i wszystkiego, co z niej może wynikać. Umiłowani, jedność wiernych jest pilna, bardzo pilna. Podział i brak miłości jest siłą diabła, siłą, która zaciemnia umysł i serce człowieka, prowadząc go do oddawania się każdego dnia wadom, przemocy. Dlatego obowiązkiem moich dzieci jest walka bronią modlitwy, potężną bronią Różańca Świętego. Umiłowani w moim sercu, człowiek nie jest świadomy tego, jak oddala się od swego Stwórcy, człowiek szuka wytłumaczenia dla wszystkiego, co się dzieje i poświęca się prześladowaniu Kościoła mojego Syna, nie widząc, że jest to tylko wypełnienie tego, co wam zapowiedziałam przez wolę Bożą na całym świecie w nieustannych wezwaniach. Kościół jest jawnie prześladowany i to prześladowanie będzie się nasilać. Proroctwa się wypełnią, bo człowiek się nie zmienia. Z bólem widzę, jak ludzkość sama siebie karze za swoje nieposłuszeństwo. Tak wiele zbrodni, tak wiele bluźnierstw rodzi ból. Małe dzieci, błąd komunizmu rozprzestrzenia się po ziemi jak powietrze, a znaki pojawiają się z dnia na dzień, nie zwracając uwagi większości, jak to się dzieje w tej chwili. Ekstremalny głód będzie z każdym dniem większy, klęski żywiołowe będą się nasilać, pragnienie władzy wielkich narodów zakończy się wielkim nieszczęściem dla całej ludzkości. Umiłowani w moim sercu, niech wzmoże się w każdym z was pragnienie miłości do bliźniego, pragnienie nieustannej modlitwy, intencje,
aby każde słowo, ruch, czyn, myśl były uwielbieniem dla Trójcy Przenajświętszej. Nie idziecie na próżno, nie płyniecie bez kursu, posłuszeństwo jest sterem, który zapewnia dotarcie do bezpiecznego portu. Pozostańcie zjednoczeni, mój syn jest podporą swojego ludu. Ta wasza matka nie znudzi się wzywaniem swoich dzieci raz po raz, tak często, jak to będzie konieczne, aby pocieszały serce mojego syna i moje serce, które są nieustannie przeszywane przez tak wiele grzechów, bluźnierstw, niechęci i niewdzięczności. Niech to będzie chwila modlitwy, zadośćuczynienia, miłości, wstawiennictwa za waszych braci i siostry oraz zadośćuczynienia. Módlcie się, stałość w modlitwie jest bezwzględnie konieczna. Błogosławię was, kochane dzieci, Matka Boża.